Nazwą Montserrat określamy masyw górski w Katalonii, oddalony kilkadziesiąt kilometrów od Barcelony. Po katalońsku Montserrat oznacza tyle co poszczępiona góra. Rzeczywiście masyw ten jest silnie zerodowany, przez co wygląda jak poszczępiony. Skały budujące Montserrat powstały w morzu istniejącym tu kilkadziesiąt milionów lat temu, a następnie zostały wydźwignięte. Najdogodniejszą formą dostania się na Montserrat jest podróż kolejką linową, istniejącą od 1930 roku. Podróż ta trwa tylko 5 minut. To jeden z najbardziej stromych szlaków kolejki linowej w Hiszpanii. Na górze można podziwiać wspaniałe widoki masywu Montserrat. Jest także możliwość podróży na masyw kolejką zawartą, a także autem. Montserrat jest miejscem popularnym wśród amatorów wspinaczki górskiej i trekkingu. Liczne szlaki turystyczne, malownicze kształty masywu dostarczają niesamowitych wrażeń i widoków odwiedzającym je podróżnikom. Do najpopularniejszej trasy, liczącej około 1800 metrów, zalicza się szlak do Krzyża Świętego Michała, z którego jest świetna panorama na sam klasztor Montserrat. Innym szlakiem, liczącym blisko 8 km, jest szlak na najwyższy szczyt Montserrat Saint-Jeroni. Będąc tam, nie zaplanowałem trasy i szedłem szlakiem nieznanym mi, ale i tak widoki były wspaniałe. Do najwyższych szczytów masywu Montserrat zaliczamy Saint-Miguel, Saint-Joan i najwyższy szczyt Saint-Jeroni, 1237 metrów nad poziomem morza. W słoneczne dni widać z nich panoramę Barcelony i Pireneje. Montserrat jest obszarem chronionym, na jego terenie występuje wiele gatunków roślin, natomiast świat zwierzęcy jest ubogi. Występują tu m.in. dziki, kuny, wiewiórki i nietoperze. Witam Państwa, znajduję się 40 km od Barcelony na masywie Montserrat. Jest to sanktuarium, drugie pod względem liczby pielgrzymów w Hiszpanii po Santiago de Compostela. Jest to sanktuarium Matki Boskiej, tak zwanej Czarnulki. Znajduje ono się na masywie zbudowanym ze zlepieńców, jak widać. I widok stąd jest oszałamiający. Warto tu wejść i poświęcić te pół godziny czy nawet godzinę na nogach.
Generalnie wjeżdża tu się kolejką linową albo kolejką ziemną, ale następnie trzeba przejść jak ktoś chce podziwiać tak piękne widoki, musi przejść się piechotą około godziny. Znajduje się na Montserrat, najwyższym wzniesieniu Katalonii, które wynosi 1236 metrów nad poziomem morza. Rozpościera stąd wspaniały widok na znaczną część tego regionu. Na Montserrat, jak już wspomniałem, znajduje się sanktuarium. Zostało ono zbudowane przez benedyktynów zasadniczo w X wieku. Znaczy, sam budynek został zakończony w XII wieku. To pas przechodziło różne koleje losu, szczególnie ucierpiało w czasie wojny napoleońskiej, kiedy zostało całkowicie zniszczone. Także w czasie wojny domowej Hiszpanii w latach 30. też nastąpiły tu różnego rodzaju represje. Jak już wspomniałem, znajduje się tutaj figurka Matki Boskiej, tak zwanej Czarnulki. Oczywiście funkcjonuje legenda, iż figurka pochodzi z I wieku naszej ery, ale według badań dendrochronologicznych ta figurka pochodzi z wieku XII. Oczywiście jest to miejsce celem pielgrzymów z całej Europy. Warto tutaj przyjechać, wokół masywu jest wytyczonych wiele ścieżek o różnym stopniu trudności. Według tradycji święty Piotr w 50 roku naszej ery zostawił w grocie figurkę Matki Boskiej z dzieciątkiem, która następnie została ukryta w czasie najazdu Maurów. Następnie w roku 1880 została odnaleziona, czemu towarzyszyło wiele cudów. Miejsce to było miejscem kultu ludowego. Sanktuarium znajduje się na wysokości 725 metrów nad poziomem morza. Zostało zbudowane w 1025 roku, a jego założycielem był jeden z opatów z benedyktyńskiego zakonu. Mimo tak długiej historii, w budynku nie znajduje się zbyt wiele śladów przeszłości. W XII wieku został on dosyć mocno przebudowany, natomiast kilka wieków później uległ doszczętnemu zniszczeniu podczas inwazji wojsk napoleońskich na początku XIX wieku. Obecny klasztor został zbudowany w roku 1874. Przy jego budowie inspirowano się stylem gotyckim i renesansowym. W czasie wojny domowej w latach 30. XX wieku klasztor był miejscem schronienia dla przeciwników generała Franco. Klasztor jest najważniejszym ośrodkiem religijnym w Katalonii. Znajduje się tutaj także muzeum, w którym można podziwiać dzieła m.in. Picassa, El Greco, Dali, Moneta czy Caravaggio. Figura Matki Boskiej znajduje się w niszy nad ołtarzem głównym bazyliki. Badania radiowęglowe wykazały, iż pochodzi z XII wieku. Dla Katalończyków od 1881 roku jest ona także patronką regionu. Stąd jej pieszczotliwe określenie La Moreneta, które w wolnym tłumaczeniu oznacza czarnulkę. Sanktuarium w Montserrat odwiedzane rocznie jest przez ponad 2 miliony osób. Klasztor jest symbolem tożsamości narodowej Katalończyków, miejscem, gdzie bije serce regionu i skąd emanuje jego siła.